to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj zajmiemy się tematem takim, skąd możemy czerpać inspirację do naszych prac, do naszych filmów animowanych, rysunków. Idealnym tematem tak naprawdę są nasi ulubieni artyści, a tak konkretnie nasze ulubione postacie, które tworzą ci artyści. Ja swoją przygodę zaczęłam niewątpliwie z postaciami Walta Disneya i do dziś uwielbiam rysować fanarty, czyli fanowskie rysunki z tymi bohaterami. Jednak rysowanie postaci ulubionych naszych twórców to jest tak naprawdę dopiero początek drogi ku inspiracji. Kiedy nauczymy się rysować ulubionych bohaterów, to wtedy możemy zacząć na przykład pokazywać tych bohaterów w dość ciekawych sytuacjach. I na przykład teraz te dość niepokojące czasy dla jednego artysty stały się inspiracją, a mianowicie narysował księżniczki Disneya w sytuacji, jak one mogą sobie radzić w kwarantannie. Kiedy wiadomo, muszą siedzieć w czterech kątach i jakoś zacząć funkcjonować. Najlepszym efektem tych rysunków tego artysty był motyw, że one potem stawały na wadze i to, że troszeczkę im przybyło ciałka, nie było dla nich miłą niespodzianką. To jednak tak naprawdę tylko jeden z przykładów, jak możemy pokazać, że się inspirujemy jakimś danym twórcą. Możemy również, co ja też lubiłam robić, na przykład rysowałam komiksy z dalszymi przygodami swoich ulubionych bohaterów. Kiedyś o tym wspominałam już na starych Justa animuje i w tych nowiutkich tutaj odcinkach, tym takim odcinku tak naprawdę podzielonym na kilka fragmentów, tylko lekko sugeruję. Temat ten poruszałam też w przypadku rysunku osób ze spektrum autyzmu, więc jeśli Was to ciekawi, jak to jest z tymi fanartami, to proszę bardzo. Teraz w tym filmie zajmujemy się kwestią inspiracji. Skąd je brać? Jednym z tych właśnie motywów są ulubieni bohaterowie, których możemy pokazywać w dość nietypowych sytuacjach, dość zaskakujących i na przykład ci bohaterowie mogą spotykać różnych bohaterów z różnych uniwersów. Innym motywem jest wspomniane już przeze mnie rysowanie czy w formie animacji, czy w formie komiksu, czy w formie opowiadań i ilustracji dalszych przygód ulubionych bohaterów. Myślę, że te komponowanie dalszych przygód albo rysowanie ciekawych właśnie ilustracji z bohaterami to jest coś, co jest bardzo popularne oczywiście na naszym tutaj rodzimym YouTubie. Inni artyści na przykład czasami rysują swoich ulubionych ludzi ze świata mediów, na przykład losują karteczki. Myślę, że sami właśnie tak robi, że ma swoją serię, że rysuje znanych ludzi jako postacie z filmów rysunkowych. Niewątpliwie kolejnym źródłem inspiracji, oprócz oczywiście rysowania ulubionych bohaterów i właśnie pokazywania ich w różnych, powiedzmy, stylizacjach, jest na przykład czytanie książek. To mogą być książki popularno-naukowe, to mogą być książki omawiające różne zjawiska i na przykład my możemy potem, posiadając wiedzę na temat danego świata, danej mitologii, czy właśnie danego zjawiska przyrodniczego, wcielać tą naszą wiedzę do naszych fabuł. Tak na koniec jeszcze to powiem Wam, że możecie na przykład całkiem w fajny sposób nauczyć się tworzyć różne postacie, oglądając materiały z wytwórni filmów rysunkowych, gdzie są pokazywane krok po kroku, jak nauczyć się tego bohatera rysować. Ja tak robiłam, że oglądałam ulubione filmy i po prostu do skutku próbowałam, ale jeśli chcecie, to na przykład tutaj polecam Wam Studio Bielsku-Białej i oni mają taki cykl, że rysują swoje gwiazdy ekranu, czyli postacie, które narodziły się w tym studio. Możecie sprawdzić, jak się rysuje Bolka i Lolka i innych bohaterów.
I czemu nie? I może narysujecie jakieś ciekawe fanarty z nimi również. To tyle w tym odcinku pierwszym takich moich refleksji, gdzie wyjaśniam, gdzie możecie szukać inspiracji. Widzimy się w kolejnym, drugiej części i potem następnych takiego mojego mini cyklu. To na razie, pa!